Bycie architektem i proces projektowania to wbrew temu, co wam się wydaje, będąc studentami, to nie rysowanie, to myślenie. Pomyśleliśmy, dlaczego nie zaprojektować obiektu, który będzie bardzo nawiązywał w sumie swoim założeniem do obiektów istniejących, będzie czerpał z ich modularności, prostoty, rytmu, a jednocześnie będzie wprowadzał właśnie troszeczkę człowieczeństwa w tą architekturę. No a dlatego, że znajduje się w Żorach, to nazwaliśmy go Żorro. Twierdziliśmy, że obiekt jest pewnego rodzaju uosobieniem tego, że zmienia troszeczkę spojrzenie społeczne, wprowadza tą nową wartość, wprowadza takie poczucie, że przestrzeń staje się lepsza. Mówię tutaj o zieleni, świetle, przestrzeni, widoku, oddechu, przewietrzaniu. Tych wszystkich rzeczy, które powodują, że czujemy się komfortowo w danej przestrzeni. W Żorro zaprojektowaliśmy duże tarasy, duże balkony, które jednocześnie dają na tyle dużą powierzchnię zewnętrzną, że staje się ten balkon, ten taras powierzchniowo takim dodanym dodatkowo pomieszczeniem. Przestrzenią, w której rzeczywiście chcemy spędzać czas. W dzisiejszym świecie opartym o taki technologiczny szum ekologiczny, gdzie realizujemy projekty niezwykle oparte o biznes, często zapominamy o tym, że koniec końców projektujemy dla człowieka. Projektujemy dla człowieka, a nie dla tylko i wyłącznie wymiaru biznesowego. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy czasem odrzucili cały ten technologiczny hałas w projektach, te wszystkie technologie, które zagłuszają tak naprawdę naszą rolę w procesie, a zastanowili się, zrobili dwa kroki do tyłu i przeszli do tych klasycznych rozwiązań i decyzji architektonicznych, które realnie wpływają na jakość naszego życia. Ten cały świat związany z tym, co zdefiniowało architekturę Śląska w latach 60., 70., to było to, z czego Śląsk słynie, czyli architektury inspirowanej czy związanej intelektualnie z epoką Space Age, która w 68 roku, właściwie 69, wraz z lądowaniem człowieka na Księżycu się zakończyła. Katowice, bo to jest miasto młode, nie posiada tak dalekich korzeni i historii. Dlatego też przez ostatnie stulecie stało się takim przestrzenią laboratorium architektonicznego. To przestrzeń spektakularnych rozwiązań, które często łamały wcześniej postawione zasady. Przestrzeń odkryć i przestrzeń realizacji marzeń architektów o różnych obszarach, czasem jak zdobywanie kosmosu. Stąd ten pomysł zaprojektowania najwyższego budynku w Chorzowie, mieszkalnego, który właściwie jest jednym z najwyższych apartamentowców w południowej Polsce, jednocześnie o bardzo prostej, rytmicznej, tutaj ta kosmiczność się pojawia w fasadzie. Przyszłość i nowoczesność, współczesność technologii, jeżeli mielibyśmy przełożyć na język budowania, to zawsze jest wysokość. Skala fasady, która tam jest przyjęta, i prefabrykacja, i naturalność materiału, który zastosowaliśmy, czyli prefabrykowany żelbet w postaci zaprojektowanej autorsko przez nas struktury takiej składającej się w literę V z pewnymi zaokrągleniami. Też skala tych elementów oraz jej perspektywiczne zbiegi będą powodować po prostu tylko jeden motyw, jedno wrażenie, które ma zbudować i zbuduje całą świadomość, jakby odbiór tego obiektu. Ale tak naprawdę cała nazwa i cała idea tego obiektu powstała z wyobrażenia o tym, że chcielibyśmy, żeby miasto Chorzów stało się trochę bardziej przyszłością. Także staraliśmy się wpisać w tą ideę tylko w zupełnie innym wymiarze. To znaczy nie tej kosmiczności rozumianej jako latające spotki, tylko pewnego sięgnięcia dalej, poszukiwania głębiej, patrzenia ku gwiazdom, patrzenia w sposób metropolitalny. Podstawą architektury jest to, że jest tworzona dla człowieka. To my ją uzupełniamy życiem, to znaczy ona tworzy ramy do naszego życia, tworzy struktury, w których żyjemy, gdzie podczas projektowania ona jest bezduszna jeszcze. To znaczy widzimy ją na rysunkach, w modelach, widzimy ją w myślach, widzimy ją w świecie nierealnym, często używając różnych programów do modelowania. Ale tak naprawdę otacza ją niezwykłe życie, detale, których nigdy nie odtwarzamy w procesie projektowania. Dlatego często im ona jest bardziej prosta i syntetyczna, tym dostaje od życia więcej energii i wkładu i staje się takim dobrym tłem do wydarzeń życia, staje się scenografią naszego życia.
Dom i mieszkanie są podobną przestrzenią do życia, ale odróżnia je to, że dom posiada strefę zewnętrzną, posiada ogród, taras, posiada tą naturę, skrawek ziemi. Mieszkanie tego nie posiada. Więc co by było, gdybyśmy dodali tak jakby ten element do mieszkania? I to, co nam przyszło do głowy, to przyjemność użytkowania, żeby to był taki budynek, w którym możemy w trakcie, przebywając w nim, rzeczywiście czuć przyjemność z przebywania w nim. Może to brzmi dość prosto i banalnie, ale taka jest prawda, że trochę o tym zapomnieliśmy. No ale w sumie jak stworzyć budynek, który po prostu będzie przyjemny w użytkowaniu? Dlatego ubraliśmy ten obiekt, po pierwsze w piękne, duże tarasy, żebyśmy mogli korzystać ze starodrzewia. Z tego tych drzew, które tutaj są, że możemy być na zewnątrz i skala tych balkono-tarasów jest na tyle duża, że one przestają być taką dodaną przestrzenią zewnętrzną, a właściwie stają się takim zewnętrznym pomieszczeniem użytkowym. Znaczy czymś, co nie oddziela się psychologicznie od mieszkania, a staje się rzeczywiście jego kontynuacją. Pracując nad projektem hotelu w Wiśle, nie chcieliśmy zdominować tej przestrzeni taką jedną mocną ingerencją. Szukaliśmy formy w jakiś sposób. I tutaj z pomocą przyszedł nam taki właściwie idylliczny, znany nam z pocztówek krajobraz Beskidów, w których właśnie w tym otoczeniu lasów jest pastwisko, a na tym pastwisku stoi drewniana chałupa i wszystko przekryte taką kołdrą zielonego dachu, takim pastwiskiem, które tak jak w naturze wypasają się na nim owce, jak tutaj wypasają się na niej turyści. Cała ta filozofia, którą przyjęliśmy, miała za zadanie wpasować się, nie krzycząc w otoczenie, niż właśnie tutaj wyróżnić się z tej przestrzeni. Pierwotna rola zawodu architekta to odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Naszym zadaniem i obowiązkiem, właściwie głównie obowiązkiem, jest to, abyśmy zawsze dokładali największych starań, używali wszystkich naszych mocy intelektualnych i twórczych do tego, aby w ramach czasowych, w których robimy dane dzieło, było ono możliwie najlepsze. I żebyśmy uczyli się na własnych błędach. To takie rzeczy, które są najtrudniejsze w naszej pracy późniejszej zawodowej, żeby doskonalić swoje rzemiosło i swoją twórczość, uczyć się na własnych błędach, wyciągać z nich wnioski i robić to po prostu coraz lepiej.